Cześć, z tej strony Mateusz i mniej więcej tak zaczyna się 5. dzień mojej wędrówki głównym szlakiem beskidzkim. Witajcie w Beskidzie Niskim, bo od dzisiaj przez następne 150 km będę wędrował właśnie tym pasmem. Dzisiaj czeka mnie długi odcinek. Początkowe, rozgrzewkowe dni już za mną. Mniej więcej 39 km jest w planie na dzisiaj. Tyle przynajmniej pokazuje mapa. W rzeczywistości na pewno wyjdzie nieco więcej. No i wystartowałem rano z Komańczy, licząc, że może jakieś ładne światło mnie tu spotka. Tam dalej są otwarte łąki, kto wie. A póki co spaceruję sobie odcinkiem leśnym, ale wygląda on zupełnie inaczej niż wczoraj w czasie wędrówki przez pasmo Wysokiego Działu. No i metą dzisiejszego dnia ma być Rymanów-Zdrój, jak tam się jakoś doczołgam. Jest tak, jak podejrzewałem, czyli pięknie. Przez piękne, widokowe łąki dotarłem na Wachalowski Wierch. Łatwo zapamiętać jego wysokość, 3,6. No naprawdę jest niesamowicie ładnie. Warto wstawać o poranku. A teraz muszę trochę wytężać wzrok, bo ścieżka gdzieś tu na tym całym otwartym terenie niknie. Albo może inaczej. Jest tutaj sporo różnego rodzaju ścieżek. No i muszę obserwować, która z nich to ten właściwy czerwony szlak. Widzę jakąś tyczkę z oznaczeniem, więc może nie będzie tak źle, ale z relacji, które czytałem w internecie, no to jest to miejsce, w którym łatwo się ponoć pogubić. Według tego, co mi podpowiada mapa, no to ja skręcam tutaj w lewo i pewnie zawijam za chwilę do lasu. No rzeczywiście trzeba trochę uważać, bo po tym skręcie w lewo, nieco za tym drzewkiem z ukrytymi znakami, trzeba znowu ostro skręcić w lewo. Ale tutaj ścieżka już jest, no nie powiem, że oczywista, ale jest wydeptana, jest wyraźna i są też tyczki, gdzie to biało-czerwone oznakowanie, które tak mocno mnie hipnotyzuje, jest widoczne już z daleka. No pięknie przywitał mnie Beskid Niski i aż chciałoby się, żeby ta ścieżka prowadziła mnie cały czas takim terenem, ale niestety nie jest to możliwe, więc znów zanurzyłem się w las, chociaż będą jeszcze dzisiaj widokowe miejsca. Będzie też szukanie śladów historii po dawnych mieszkańcach tych ziem, czyli Łemkach. No i myślę, że mimo dystansu 39 km powinno być całkiem w porządku, chociaż teraz, jak to mówię, przypomniałem sobie o jednym budzącym moje przerażenie odcinku, ale oczywiście zobaczycie i szybko zrozumiecie, o co chodzi, gdy tam dotrę. Pewnie nie uwierzycie, ale nazwa szczytu, który właśnie mijam, to kamień. Konkretnie kamień nad Rzepedzią. Ciekawe dlaczego.
odwiedzę jeszcze i ten drugi. Co prawda widoków z tych wychodni nie ma, ale zawsze to taka fajna górska przestrzeń. Najwięcej czasu tracę, uwaga, na próbach nagrywania trzmieli. Zawsze jak zauważę, że gdzieś tam podlatują do kwiatków, to wyciągam aparat. No śmiesznie wyglądają, zwłaszcza przerośnięta w stosunku do masy ciała dupka wystająca z kielichu kwiata. Taka Kim Kardashian wśród owadów. No ale strasznie są zwinne i kiedy tylko ustawię gdzieś tam ostrość, to on już przelatuje do następnego kwiatka i bardzo mnie to drażni, ale nie zaniecham tych prób. No dobrze, jeszcze tylko kilkanaście ujęć drzew i można iść dalej. Zbliżam się do Przybyszowa, nieistniejącej już wysiedlonej miejscowości, a poznaję po tym krzyżu pańszczyźnianym, który upamiętnia ten moment w naszej historii, kiedy zniesiono obowiązek pańszczyzny właśnie, czyli tego przymusu odrabiania pracy na polu Pana. Można sobie tylko wyobrazić, jak wielką ulgę i radość czuła miejscowa ludność z tego faktu. No i cały ten proces żegnania pańszczyzny miał iście uroczysty charakter. Brano wszystkie rejestry, księgi, w których było zapisane, kto ile tej pańszczyzny ma jeszcze do odrobienia i w uroczystym pochodzie wychodzono z miejscowości i zakopywano to wszystko po prostu w ziemi, urządzając coś na kształt pochówku. A krzyż stawiano nad tym, aby nikomu pod groźbą kary boskiej nie przyszło do głowy, żeby do tych rejestrów wracać, do tych ksiąg, żeby to wykopywać. No i takie krzyże pańszczyźniane spotkać można właśnie tutaj, wędrując ścieżkami. Wystarczy niekiedy nieco odbić ze szlaku, trochę wytężyć wzrok. A Przybyszów już blisko i właśnie tam teraz zmierzam. Pora na zdanie, które staje się chyba motywem przewodnim tej serii, czyli nigdy wcześniej jeszcze tutaj nie byłem. Więc jestem tymi łąkami po prostu oczarowany. A tam widać już przekaźnik telekomunikacyjny na tokarni. Tam będę za chwilkę się wdrapywał. Często jedynymi śladami, że w tych dolinach tętniło kiedyś życie, są właśnie przydrożne krzyże, kapliczki, cmentarze, jakieś cerkwisko, no ale też drzewa owocowe. To jest właśnie ślad po dawnych mieszkańcach. No i bardzo ciekawie wygląda to na przykład wczesną wiosną, kiedy przed oczami możemy mieć ciemną ścianę lasu i tylko takie białe plamki kwitnących właśnie drzew owocowych. Opuszczam dolinę i podchodzę w stronę tokarni. To najpoważniejsze podejście w czasie tego etapu. Nie wygląda źle, zwłaszcza że tam jest niezmiennie bardzo ładnie. No ale konkretne to podejście. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Nagrodą za mój trud była piękna, ukwiecona łąka, no i widokowy szczyt tokarni. Jestem już w zasadzie przed tym przekaźnikiem, który widać z daleka. Idę zrobić sobie jakąś dłuższą przerwę i razem wspólnie pooglądajmy, co stąd tak naprawdę da się zobaczyć. Jest i szczyt,
a ta ławeczka zdaje się na mnie w zasadzie czekać. 778 metrów nad poziomem morza ma tokarnia. No i na wyższe szczyty przyjdzie mi czekać pewnie kilka dni, ale panorama, jaka się stąd rozpościera, należy do naprawdę ładnych, zwłaszcza z taką pierzynką chmur. No sami popatrzcie. If only I could finish something, run straight through to the end, close a chapter dignified. Po drugiej stronie szczytu też sporo widać. Oczywiście jak na Beskid Niski. Po tych pierwszych dniach w Bieszczadach pewnie długo nic im nie dorówna. I z tej strony też rysują się jakieś panoramy na horyzoncie. No i jeszcze przez jakiś czas takimi łąkami będę sobie spacerował. Nie narzekam. Dużo kwiatów i taka szeroka, wygodna droga. W zasadzie mknie się po tym, jak po autostradzie. To jest moja szlakowa rzeczywistość, odkąd zszedłem z tokarni. Najwyższego szczytu pasma Bukowicy. Najwyższego też punktu mojego dzisiejszego etapu. Będą jeszcze jakieś podejścia i zejścia, ale bardziej takie hopki. Nic, co mogłoby tutaj sprawić, że padłbym z niedotlenienia. Taki spacerowy ten odcinek się zrobił. No i pusto jest, minąłem 2 osoby do tej pory. Steady even when it gets loud. When will it ever be enough? Ever be enough? Ever be enough? When will it ever be enough? Ever be enough? Chyba udało się go nagrać. Taki tu spokój, że sam muszę sobie wymyślać zadania specjalne. No ale ścieżka nie zmieniła się od dobrej godziny pewnie. Cały czas prowadzi przez las. Ścieżka wygodna. Trochę faluje do góry, w dół. Bardzo przyjemnie się idzie, ale niewiele się dzieje. Chociaż w tym takim przyjemnym znaczeniu tego słowa. Od po prostu taki szlakowy spokój. Znów powróciły buki. Poczułem się trochę jak wczoraj w paśmie wysokiego działu. Naprawdę taki spacerowy, przyjemny jest ten odcinek. Pozbawiony widoków, co prawda. Ale jeżeli ktoś lubi spacerować po lesie, a ja raczej lubię, no to tak niespiesznie pokonuje się dystans. Pewnie na filmie wydaje się, że to tak hop hop i już jestem dalej, ale w rzeczywistości prawie 3 godziny szło się przez ten las. Dlatego bardzo podoba mi się to, co teraz widzę. Takie otwarte łąki. No i zmierzam już bezpośrednio w kierunku Puław Górnych. No pewnie około pół godziny jeszcze. Tam, tak na dobrą sprawę, zaczyna się najtrudniejszy fragment mojego dzisiejszego etapu. No i niestety przede mną teraz na dobicie jakieś 6,5 km asfaltu. Tak więc widzimy się za jakiś czas. Szło się tak dosyć przyjemnie do momentu, kiedy nie pojawił się ten asfalt. Jeszcze 4 km muszę nim maszerować, więc przeraziło mnie to do tego stopnia, że zrobiłem sobie przerwę. Wietrzę stopy, suszę skarpety, coś zjadłem, w końcu po coś te banany noszę. No i do końca mniej więcej 9 km, jakieś 3 godziny, ale sama końcówka, jak już zmorduje ten asfalt, powinna być jeszcze ładna. Krótka przerwa działa jednak cuda. W drogę. Samo się nie przejdzie.
Jest i Wisłok, czyli moja domowa rzeka, bo nad Wisłokiem mieszkam, tylko w jej dolnym biegu. A tutaj w okolicy nad Wisłokiem znajduje się rezerwat Olzy. On jest ciekawy, bo można podglądnąć sobie, jak tak naprawdę zbudowane są te góry, Beskidy. Bo odsłania się tutaj cała taka połać Fliszu Karpackiego. Można też oczywiście pospacerować nad rzeką, wymoczyć stopy. Może kojarzycie w zimie, takie lodospady się tworzą, to dosyć jest znane zjawisko. Zawsze pojawia się sporo fotografów, żeby to uwiecznić. No i to właśnie tutaj w okolicach Rudawki Rymanowskiej szukajcie. A ja idę ciągle asfaltem. Baza namiotowa w Wisłoczku. Niczym jaśniejąca gwiazda w morzu asfaltu. Jest czynna w okresie wakacyjnym, a opiekuje się nią Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie. Wiem, bo jakiś czas temu sam byłem tutaj bazowym. Zrobię wam krótkie oprowadzanie. Już tylko 370 km do Ustronia, ale to leci. Zacznijmy od wodospadu, czyli chyba największej atrakcji okolicy. No, nie ma to pewnie jak po takiej długiej wędrówce wskoczyć tam, ale mnie czeka jeszcze marsz, więc tym razem sobie to odpuszczę. Takich baz namiotowych rozsianych w naszych Beskidach jest kilka, ale do tej oczywiście mam największy sentyment. Spędziłem tutaj bardzo dużo czasu ostatnio i uważam, że jest najpiękniejsza. Jest tutaj wszystko w zasadzie, co potrzebne turyście do przenocowania. Przede wszystkim jest pięknie, jest wodospad, który jest atrakcją samą w sobie. Są naczynia, jest zlew, płonie ognisko, można kawę robić. No i nawet prysznic jest i pyszna, zimna woda ze studni. Tej ostatniej sobie nie odmówię. Posiedziałbym trochę dłużej i nawet tak się zastanawiałem, czy gdybym zaniemógł gdzieś w drodze do Rymanowa, no to może bym tutaj przenocował. Ale wydaje się, że jestem w całkiem niezłej dyspozycji, więc 2 godziny i będę na mecie. Jeżeli kiedyś znajdziecie się w okolicy, to poszukajcie tych ciekawych tabliczek, rozglądnijcie się za śladami historii po dawnych mieszkańcach. No i powiem wam, że po tym asfaltowym odcinku las to najwspanialsza rzecz na świecie. Ten dzień kończy się podobnie do tego, w jaki sposób się zaczynał, czyli widokowe, otwarte łąki, a do tego tajemnicze, ciche doliny po wysiedlonych miejscowościach. Myślę, że to ładna klamra tej długiej wędrówki. Dosłownie kilkaset kroków i będę w Rymanowie Zdroju, mecie tego długiego dosyć odcinka. W jednym z 4 uzdrowisk na terenie Beskidu Niskiego, przez drugie pobliski Iwonisz Zdrój będę przechodził jutro. Jest tutaj trochę takiej zabytkowej zabudowy sanatoryjnej z przełomu XIX i XX wieku. Są przede wszystkim też wody mineralne. Wiem, że w okolicy jest też rozlewnia i produkują chyba taką znaną tutaj celestynkę. I jeżeli uda mi się ją dostać w sklepie, to będzie moja nagroda za ten dzisiejszy trud. A jeżeli jeszcze trafię na taką z lodówki, to ach. No i taki fast food za mną chodzi, ale wiecie, taki, że gdyby nasze babcie przeczytały skład, to złapałyby się za głowy,
ale ponoć raz na 100 km nie tuczy. Więc tak mniej więcej minie mi to popołudnie. Lecę teraz jeszcze zrobić zakupy na jutro, poszukać noclegu. No a Was zapraszam do kolejnego odcinka, pewnie w Waszym przypadku za tydzień. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! No to do następnego.